jak często powinniśmy takie hasło zmieniać? Bo zwłaszcza w firmach czy przedsiębiorstwach są różne polityki wprowadzane zmiany haseł. Niektóre firmy wymagają zmiany hasła co miesiąc, niektóre co 3 miesiące, inne co rok. Jaka jest w ogóle teraz najnowsza rekomendacja, jakie są najnowsze trendy? Jak każdy bezpiecznik, ja mam swoją opinię na ten temat. To jaka jest właśnie Twoja opinia? Moja opinia, i to tylko moja opinia, bo mogą być inne, to właśnie, że hasło musi być zmienione w 3 przypadkach. Kiedy minął rok, kiedy jest podejrzenie, że to hasło wyciekło i kiedy hasło wyciekło. Skrócenie tego okresu na przykład do 90 dni albo jeszcze na górze do miesięcy spowoduje to, że nasi użytkownicy będą zmieniali to hasło na przykład zmieniając literkę. Tylko na przykład marzec to będzie 3, a kwiecień to będzie 4 i tak dalej. Więc moim zdaniem idealnym rozwiązaniem jest zmiana hasła przez 1 rok, jeżeli mówimy o czasowym przedziale. Co sądzisz na temat logowania się przy pomocy takich usług jak Facebook czy Google? Czy to jest dobre rozwiązanie, czy raczej byś się odradzał? To jest tak zwane logowanie SSO, czyli Single Sign-On, jeżeli mówimy w języku angielskim. I polega ono na tym, że Facebook lub Google działają jako usługa uwierzytelniania do jakiegoś innego serwisu, do którego próbujemy się zalogować. I ja nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, bo to jednak spowoduje, że mamy mniej tych haseł i w ogóle nie udostępniamy żadnej informacji do naszego serwisu. A jak jeszcze możemy wzmocnić nasze hasła? Tutaj wchodzi w grę tak zwane uwierzytelnianie dwupoziomowe. I jeżeli ktoś myśli, że to jest coś takiego, że coś jest nowe teraz, tak? To nie. Każdy z nas tak naprawdę używa tego, używając swojej karty kredytowej i swojego PIN-u, który trzyma w głowie, tak? I podchodzi i tak naprawdę wtedy używamy bardziej takiego zrozumiałego pojęcia, które zawsze o nim mówię, że coś, co my wiemy i coś, co my mamy, tak? W takim przypadku mamy kartę, mamy w głowie PIN, więc używamy takiego uwierzytelniania dwupoziomowego. Tylko że w IT raczej używane nie PIN-y, a raczej używane inne technologie. Na przykład takie programy jak Microsoft Authenticator albo Google Authenticator, AUT lub na przykład wysyłanie kodu SMS-em, wysyłanie kodu na e-mail, coś takiego. Aha, czyli jak logujemy się do jakiejś usługi, to wpisujemy login i hasło, ale jeszcze nas ta usługa nie wpuszcza, tylko musimy potwierdzić jakiś kod, który dostajemy SMS-em albo tak, albo po prostu mailem. Musimy potwierdzić swoją tożsamość innym kanałem, też powiązanym do nas. Również i na przykład my w swojej pracy używamy takiego klucza hardware'owego, czyli narzędzia takiego, które pozwala nam na takie uwierzytelnianie i która się nazywa YubiKey. Czyli po prostu mamy mały taki, wygląda jak pendrive, tak? Jak pendrive, to wstawiamy go do naszego komputera i potwierdzamy naszą tożsamość za pomocą tego klucza, który jest wygenerowany losowo i który znajduje się na tym urządzeniu. Czyli to urządzenie, to YubiKey zabieramy sobie do kieszeni i ktoś, kto nie ma tego urządzenia, po prostu się na nas po prostu nie zaloguje. Tak. A jak wygląda kwestia logowania się przy pomocy biometrii, czyli odciski palców, czy skanowanie twarzy albo siatki. Są różne technologie, tak, dotyczące palców albo twarzy, może czegoś jeszcze innego, o czym nie wiemy. Ale ja tak naprawdę nie widzę problemu w użyciu tego. Osobiście na przykład mi podoba technologia Face ID, naprawdę jest niezłamna w tej chwili. Mówię skanowanie twarzy, tak? Tak, w tej chwili mówię, ale tutaj chodzi o to, że trzeba wiedzieć różnicę pomiędzy Face ID, która skanuje nam twarz używając innych algorytmów, niż na przykład jakieś tam telefony od chińskich producentów, które używają po prostu robią zdjęcie naszej twarzy. Robią zdjęcie i to łatwo tak naprawdę oszukać takie algorytmy. Czyli wystarczy zdjęcie pokazać, używając zdjęcia wydrukowane naszej twarzy. Tak, więc Face ID od Apple jest trzywymiarowe i naprawdę nikomu nie udało się w tej chwili jeszcze jego złamać. I oczywiście jeszcze minusem tego jest, że jak lecicie do Stanów, to każdy policjant, czy na przykład kontrola jakaś tam na lotnisku, oni mogą tak naprawdę zeskanować waszą twarz albo palec wasz
ale na przykład nie mogą zmusić Was do wpisywania PIN-kodu na telefonie. Oczywiście ten PIN-kod też musi być odpowiednio długi, czyli nie używamy takich czterech cyfr, a tylko więcej, na przykład 8. Czyli generalnie hasła jako takie są i tak nadal najbezpieczniejszym sposobem zabezpieczenia komputera, o ile są oczywiście odpowiednio Oczywiście, jeżeli długie. oni nie tylko odpowiednio długie, ale jeszcze używają innego faktora. A w jaki sposób można w firmach czy instytucjach wymusić politykę bezpieczeństwa? Jakie wy macie rozwiązania tego problemu? My produkujemy aplikację FAMOC Manage, która pozwala właśnie na ustawienie jakichś polityk dotyczących hasła albo ustawienie PIN-kodu na telefonu. To oczywiście jedna z wielu funkcji naszego rozwiązania. I na przykład jak użytkownik już odebrał telefon, skonfigurował nawet sobie 4-cyfrowy PIN, ale jak on dodaje go do FAMOC-a, to po prostu będzie zmuszony ustawić jakiś tam 8-cyfrowy PIN. I również nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, nie używając haseł. W jaki sposób? Wytłumaczę to na przykład do połączenia do sieci naszej prywatnej, czyli naszego VPN-a, to my łączymy się za pomocą certyfikatów użytkownika. Takie certyfikaty wygenerowane na naszym serwerze, później jest zainstalowany na urządzenie i użytkownik nawet nie musi wiedzieć, nie musi pamiętać jakiegoś hasła czy coś takiego, bo ma certyfikat, za pomocą którego może połączyć po prostu do serwisu. Rozumiem, czyli wystarczy, że on już się raz zaloguje do telefonu, poda PIN i wtedy już wy wiecie, że to jest ten autoryzowany użytkownik i potem już go wpuszczacie do zasobów firmowych. Tak, dokładnie. Rozumiem. Dobrze, bardzo Ci, Olek, dziękuję za tę informację. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.